Hej, witam na moim kanale. Dziś, tak jak zapowiedziałam w poprzednim odcinku o nowościach kosmetycznych, przychodzę do Was z testem i pierwszymi wrażeniami nowych różów od Make Up by Mario. Kupiłam dwa kolory i dzisiaj je dla Was przetestuję. Nałożę każdy na jeden policzek, żeby zobaczyć, jak wyglądają solo. Porozmawiamy sobie o formule, a na koniec porównam je do innych płynnych bądź kremowych różów, jakie mam w swojej kolekcji. Wyciągnęłam tutaj przed sobą Patrick Ta, Westman Atelier i Rare Beauty. Wydaje mi się, że te trzy marki możemy między sobą porównać. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to zapraszam do oglądania. To zaczynajmy. Jeżeli chodzi o opakowanie zewnętrzne, jest to samo kartonowe pudełko, w których przychodzą wszystkie produkty Make Up by Mario. Produkt nazywa się Soft Pop Plumping Blush Veil. Ma 12 miesięcy przydatności, został wykonany we Włoszech. Jeżeli chodzi o pojemność, mamy tutaj 5 gram. Jest to tak na granicy średniej, jeżeli chodzi o pojemność kremowych różów na rynku. Często spotykamy 6 gram, te płynne często mają 7,5 ml, także jak dla mnie jest to uczciwa waga. Jeżeli chodzi o sam kompakt, jest taki sam jak pozostałych produktów Make Up by Mario. Mam tutaj dla porównania Skin Enhancer. Bardzo fajne jest to, że mamy tutaj okienko, możemy od razu sięgnąć po produkt, na którym nam zależy, także za to duży plus. Jeżeli chodzi o samą formułę, jest ona wzbogacona kwasem hialuronowym, który jak wiemy ma właściwości takie nawilżające, ujędrniające. Ja osobiście bardzo lubię kwas hialuronowy w produktach kremowych. Mam wrażenie, że bardzo ułatwia to blendowanie. Jest ten produkt taki bardzo lekki. Jeżeli formuła będzie podobna do Skin Enhancer, to będzie bardzo dobrze. Ja ten produkt bardzo lubię za jego lekkość, za taką jakby półżelową konsystencję. Tutaj spodziewam się czegoś podobnego. I przechodząc już do kolorów, jakie kupiłam, pierwszy z nich to Barely Blushing. I na stronie Mario jest on opisywany jako taki Natural Flash. Na modelce wyglądał dosyć brzoskwiniowo, także nie jestem pewna, w którą stronę na mnie pójdzie. Natomiast jest to taki typowy, nudziakowy kolor. Natomiast drugi kolor, jaki kupiłam, to Perfect Pink i na stronie Mario jest opisywany jako Cool Pink, czyli chłodny różowy. I rzeczywiście taki wydaje się w opakowaniu. Mam nadzieję, że na policzkach również. Mam więc dwa dosyć różne kolory. Do dzisiejszego makijażu zdecydowanie bardziej ten nudziakowy mi pasuje, ale oczywiście spróbujemy obu. Zacznę jednak od słoczy na ręku. Na pierwszy ogień idzie Berry Blushing. Rozpływa się pod palcami, dosłownie tak samo jak ten Skin Enhancer, czyli w połączeniu z dotykiem, z ciepłem naszych palców formuła przechodzi w taką jakby półżelową, bardzo mokrą. Jest to produkt, który na pewno zyskuje przy nakładaniu palcami bądź gąbeczką, aczkolwiek ja swojego Skin Enhancera używam też w połączeniu z pędzlem i wszystko jest w porządku, także tutaj myślę też spróbuję pędzla. Kolor rzeczywiście przypomina taki naturalny rumieniec, ma w sobie taki miks kolorów, widzę podtony różowe, widzę też taką lekką brzoskwinkę. Bardzo jestem ciekawa, jak na twarzy będzie wyglądał. Ale jeszcze zanim przejdę do słoczy na twarzy, zesłoczuję sobie na dłoni obok drugi kolor, czyli Perfect Pink. On również rozpływa się pod palcami. Całkiem przyjemne to jest. Ten kolor ma już więcej pigmentu. I tak wyglądają oba obok siebie, roztarte na dłoni. Na górze Barely Blushing, na dole Perfect Pink. Perfect Pink zdecydowanie jest chłodniejszy. Widać to naprawdę gołym okiem. Także bardzo fajnie sprawdzi mi się do bardziej neutralnych czy chłodnych makijaży. Dzisiaj wybrałabym jednak Barely Blushing. To co, zbliżę Was troszeczkę do siebie i zaczynam nakładanie na policzki. Starałam się dzisiaj za dużo pudru nie używać, zwłaszcza w tej okolicy, natomiast może jakieś resztki są. Bronzer delikatnie, żeby jak najwięcej było widać różu. I zaczniemy może od tego Barely Blushing. Do jego nałożenia będę używać pędzla Sony G Classic Base. I delikatnie. Pigment zdecydowanie widać. Według opisu na stronie Mario ma być to bardzo delikatny pigment. Mnie się wydaje, że jest jednak w sam raz. To znaczy, że nie muszę dobierać 8 razy, żeby cokolwiek zobaczyć, ale też nie jest taki mocny, żebym przestraszyła się po od razu nałożeniu. Jeżeli chodzi o kolor, jest to taki brzoskwiniowy nude. Zdecydowanie będzie pięknie wyglądał do naturalnych makijaży, może tych w odcieniach brązu. Według mnie idealny na co dzień. Bardzo podoba mi się też to, że
nadaje od razu skórze blasku, także jeżeli ktoś nie lubi rozświetlacza lub szuka delikatniejszej formy, takie róże w formie żelowej mogą być dla takiej osoby zbawieniem, bo używamy tylko jednego produktu, a nie dwóch. Ciężko też z nim przesadzić. Tak, w ramach eksperymentu spróbuję jeszcze nałożyć trochę więcej palcem i zobaczę, czy ten pigment da się zbudować, ponieważ na samym palcu za dużo go nie widać. Jest to najjaśniejszy ze wszystkich kolorów dostępnych. Troszeczkę jakby się dało go zbudować, ale niewiele, także zdecydowanie ten kolor ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o ciemność skóry, na jaką będzie nakładany. Nie wydaje mi się, żeby sprawdził się na tych ciemniejszych karnacjach. Natomiast na bladziochach, cerach jasnych myślę, że nawet do takiego lekkiego tan będzie wyglądał ładnie. Z tego co pamiętam, kolorów jest 6, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mnie się ten kolor bardzo podoba. Uważam, że będzie piękny właśnie do takich naturalnych makijaży, bądź tych idących w stronę brązów. To co mam w tej chwili na oczach, uważam, że bardzo ładnie z tym różem wygląda. Bardzo lubię też takie mokre wykończenie na twarzy, także jestem bardzo zadowolona. Ale zobaczmy teraz, jak wygląda Perfect Pink na drugim policzku. Tutaj spodziewam się już większego pigmentu, bo ten kolor również jest bardziej intensywny. Użyję więc takiego mniejszego pędzelka, również Sonia G, tym razem Mini Base. I na tej samej zasadzie, może już bez kociego włosa, nałożę na policzek. I tak, od razu widzę, że pigment jest zdecydowanie lepszy, natomiast też możemy bardzo ładnie ten produkt rozblendować i połączyć z makijażem pod spodem. To jest właśnie coś, co bardzo lubię w tych kremowych produktach od Mario. One przepięknie łączą się z podkładem, z tintem, cokolwiek mamy na twarzy. Wygląda to bardzo ładnie. Nie wiem jak jest w kamerze, ale w lusterku jest troszeczkę za mocno, także użyję gąbeczki, którą używałam do makijażu twarzy i delikatnie sobie ten efekt przyklepię, żeby nie było aż tak mocno różowo. Kolor to zdecydowanie chłodny róż, tak jak się spodziewaliśmy. Wykończenie również bardzo rozświetlające. I podejrzewam, że zbudować się również go uda, także spróbuję delikatnie palcem, już nie tak dużo, może na samych tutaj skroniach. Tak, zdecydowanie ten efekt da się nadbudować, także ten kolor na pewno przypadnie do gustu większej ilości osób niż ten najjaśniejszy. Jeżeli chodzi o moje personalne odczucia, lepiej chyba czuję się w tym różowym. Generalnie chłodne róże są czymś, co bardzo lubię, co pięknie komplementuje jasną karnację i niebieskie oczy. Chłodne róże to naprawdę, to jest to. Natomiast ten nudziak również wygląda fantastycznie. Tego zdecydowanie widzę z moimi cieplejszymi makijażami, z zieleniami, brązami, żółciami, pomarańczami. Natomiast ten na te dni, kiedy idę w stronę chłodniejszą, róże, fiolety, niebieskości, czy po prostu neutralne brązy. I to są tak naprawdę dwa kolory, których najczęściej używam w swoim makijażu. Idę albo w stronę nudziakową, albo w stronę różową, właśnie chłodną. Także wydaje mi się, że dokonałam fantastycznego wyboru, jeżeli chodzi o te kolory od Make Up by Mario. Na pewno będą przeze mnie często używane. I zanim przejdę do podsumowania i opowiem Wam, co myślę o tej formule, zrobię kilka porównań. Ponieważ jeżeli chodzi o teksturę tego produktu, czyli taki krem, który zamienia się w żel pod dotykiem palca, to bardzo mi przypomina róże w kremie od Patrick Ta. Ja w swojej kolekcji posiadam taką paletkę świąteczną chyba z zeszłego roku, Major Headlines Blush Palette Volume 2. I to jest paleta, która posiada dwa róże w kremie, dwa róże w pudrze oraz coś a la rozświetlacz, w zasadzie balsam rozświetlający. Generalnie nie jest to paleta, którą polecam, żeby nikt nie miał wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że kolorystycznie są to bardzo podobne kolory, więc może jeżeli macie tą paletę i jesteście z niej zadowoleni, to nie potrzebujecie tych właśnie dwóch kolorów od Make Up by Mario. I rzeczywiście tak wyglądają obok siebie. Z tej strony Patrick Ta, z tej Make Up by Mario. Nie są to kolory 1 do 1, ale według mnie wystarczająco blisko, żeby móc je porównać. Co ważniejsze jednak, jeżeli chodzi o formułę, formuła Make Up by Mario jest znacznie lżejsza. Pigment jest też lżejszy.
i blask, który daje, jest bardziej niewidoczny, jeżeli ma to sens. To znaczy, że ten produkt nie zawiera drobinek jako takich, natomiast daje nam taką właśnie mokrą poświatę. Natomiast Patrick Ta formuła dużo gęstsza niż Make Up by Mario, dzięki temu więcej pigmentu, ale też jest trochę trudniejsza w obsłudze i ja na przykład mam z nią problem, żeby nie ściągała mi podkładu pod spodem. Widzę też w niej takie małe drobinki, także kwestia preferencji, ale ja tej palety nie polecam. Natomiast ta formuła Make Up by Mario dzięki temu, że jest właśnie taka leciutka, wręcz jakby nawilżająca, bardzo ładnie wygląda na skórze, tak zdrowo i promiennie. Jeżeli chodzi o samą konsystencję czy teksturę różów, Patrick Ta jest zdecydowanie najbliżej. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, tutaj wydaje mi się, że Westman Atelier może być blisko. Jest to oczywiście trochę inny typ produktu, ponieważ są to róże kremowe, dosyć gęste, dosyć mocno napigmentowane. Także do tej żelowej formuły mają się w sumie nijak, ale skojarzyły mi się właśnie te kolory, więc chciałabym je porównać. Jako pierwszy pokażę Wam kolor Poppet. On jest również chłodny, jest to chłodna, ja bym powiedziała fuksja, ponieważ nie jest to czysty róż. Wydaje mi się więc, że może nie odpowiadać temu różowi, może mieć trochę więcej fioletu w sobie. I tak właśnie jest, zobaczcie, to nie jest dokładnie ten sam kolor, idzie zupełnie w inną stronę, bardziej właśnie fioletową. Natomiast jest również chłodny. Natomiast ten nudziaczek może być spokojnie porównany do koloru Shushot, czyli do koloru, który nabyłam całkiem niedawno. Jest to właśnie przepiękny, brzoskwinowy nudziak, którego uwielbiam. Natomiast widzę na swatchu, że jest on jednak bardziej nude, bardziej brzoskwiniowy. Szczerze mówiąc, Mario wygląda przy nim nieco różowo. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście, jak widzicie, formuła inna, pigment inny, także nie jest to to samo. I tak w sumie bardziej dla zabawy porównam je też do 3 różów od Rare Beauty. Jeżeli chodzi o ten bardziej nudziakowy, wydaje mi się, że Bliss może być blisko. To też jest właśnie taki różowawy nudziak. Zobaczmy. Kolorystycznie są to na pewno dalecy kuzyni, ale żadna bliska rodzina. Mario jest też oczywiście bardziej błyszczący, także ciężko to porównywać. Ale zobaczmy jeszcze 2 kolory różowe od Rare Beauty, Hope i Happy. Tutaj nie spodziewam się podobieństw, ale jestem po prostu ciekawa, jak bardzo chłodno wypada ten róż od Mario. I to jest kolor Happy. Oj, totalnie nie to. I od razu Wam pokażę Hope. Jeden z moich ulubionych od Rare Beauty, ale też nie to. Zupełnie nie ta tonacja. Nawet kiedy je tutaj rozsmaruję lekko, to no nie, zupełnie inna tonacja, cieplejsze. Jeden idzie bardziej w stronę koralową, drugi w stronę mauve. Nie jest to absolutnie chłodny róż. Mimo wszystko fajnie było te produkty porównać. Przechodząc więc do podsumowania, co możemy powiedzieć o tych różach? Na pewno to, że są niezwykle lekkie, dobrze napigmentowane, ale przepięknie rozprowadzają się na policzku, dając nam możliwość stopniowania intensywności. Dają też piękny połysk, efekt lekko mokrej skóry, dla niektórych na pewno wystarczający. Warto jednak wspomnieć o tym, że jest to żelowa formuła, a co za tym idzie, nie zastygająca. Także jeżeli macie tendencję na przykład do dotykania twarzy w ciągu dnia, albo często włosy Wam w nią wpadają, to może żelowa formuła niekoniecznie jest dla Was. I to nie dotyczy tylko Mario, tak samo jest z Patrickiem Ta czy Pat McGrath, z tego co widziałam w internecie, te nowe kremowe róże też mają taką żelową konsystencję, natomiast ja ich jeszcze nie próbowałam. Osobiście ja bardzo lubię takie formuły, szczególnie latem, ponieważ nadają skórze świeżości, są lekkie, niezapychające, dodają tego blasku, więc nie muszę dodawać kolejnego produktu. I w takie dni najgorętsze żele i kremy to zdecydowanie te produkty, po które sięgam. Lepiej też się sprawdzają, kiedy człowiek się poci, ponieważ nie rozwarstwiają się, nie spływają też nam zazwyczaj z twarzy. Z pudrami różnie bywa. Także jeżeli jesteście ciekawi, czy ja polecam róż od Make Up by Mario, zdecydowanie tak. Ale tylko wtedy, kiedy lubicie mokre formuły, żelową konsystencję, lekki pigment, który można zbudować oraz nie przeszkadza Wam, że policzek jest nieprzypudrowany i lekko mokry. I to już słuchajcie, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik, mimo tego, że był krótki, okazał się pomocny. Dajcie mi znać, co myślicie o tej formule i o różach Make Up by Mario. Który kolor Wam się bardziej podoba? Barely Blushing czy Perfect Pink?
Bardzo jestem ciekawa. A teraz już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę przemiłego wieczoru, dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!